witam Was bardzo serdecznie z Montrealu. Żeby trzecie podejście do rozpoczęcia tego filmu, bo nagrałam świetne rozpoczęcie, ale jakoś zapomniałam włączyć kamery. Więc witam Was w Montrealu, kręcę sobie pauzę i w dzisiejszym odcinku zamierzam Wam pokazać moje Volvo, ale bardzo od technicznej strony i zamierzam Wam też opowiedzieć o różnicach między tym Volvo europejskim, a właśnie tym moim amerykańskim. Więc zapraszam Was już teraz do subskrypcji mojego kanału, ponieważ po tym odcinku będzie jeszcze jeden odcinek poświęcony tej ciężarówce, więc zapraszam Was do subskrybowania, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. Więc wystarczy kliknąć ten taki logo, moje logo w którymś tam rogu i już macie subskrypcję albo coś tam, nie? No dobrze, zaczniemy, proszę Państwa, od czego? Zaczniemy od początku, więc zacznę, pokażę Wam przede wszystkim tak. Jest to auto z 2014 roku, silnikiem Volvo. Często ludzie się, widzę, kierowcy kłócą, że to jest Volvo czy Cummins, ale tu jest, proszę Państwa, widzicie, napisane Model Engine D13, silnik 425 koni mechanicznych, horsepower. I co jest super ciekawe w tym aucie, to jest to, że to auto jest super lekkie, bo to auto ma w dowodzie wpisane 8 ton 36 kg bodajże, albo 56, już w tej chwili nie pamiętam, ale to jest super lekkie auto, bo Pan popatrzcie na to, jaka to jest wielka buda, jakby nie było. A do tego przecież jest na 2 mostach pendły i tylko 8 ton waży, więc jak ja to zobaczyłam, to się pytałam Rafała, czy ja na pewno to dobrze przeczytałam, czy to może tutaj cokolwiek, coś innego znaczy, ale rzeczywiście to auto jest takie super lekkie. No dobra, teraz podniesiemy machę. Rury w dół. Chciałam Wam pokazać, jak się podnosi maskę, ale zapomniałam w ogóle otworzyć maskę, więc tak. Pierwszy trzeba tak czy tak rzeczywiście rury położyć. Później tu jest o takie całe oś, które wystarczy zrobić tak. Co my tu mamy? Silnik, jaki mamy, to już Wam powiedziałam. Pewnie będziecie chcieli sobie trochę popatrzeć więcej. Nie wiem, co konkretnie bym Wam miała powiedzieć, bo w zasadzie to wcale nie jestem mechanikiem, żebym Wam z tego opowiadała, ale niektórzy z Was może są bardzo zainteresowani, jak to technicznie wygląda, więc pokażę Wam. Co jest tutaj dla mnie najciekawsze z tego wszystkiego w tym aucie, to to, że zwróćcie uwagę na zawieszenie. Widzicie gdzieś tutaj poduszki? Ktoś tu widzi gdzieś poduszki? Nie ma poduszek właśnie, nie ma poduszek. I to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, której się na początku też straszliwie dziwiłam. Oj, wiatryje, będziemy słuchać sprawę, no nic będę mówić. Bardzo się dziwiłam na początku, gdy zobaczyłam, że to Volvo nie jest na poduszkach i z tego co słyszę, tutaj większość ciężarówek no właśnie ma nie ma poduszek z przodu i tak jak wiemy, europejskie ciężarówki, wiadomo, że można sobie zamówić, to zależy głównie od tego, jaką wersję sobie zamówi właściciel firmy, ale jednak większość europejskich ciężarówek ma zawieszenie, ma zawieszeniu i z przodu, i z tyłu poduszki. Tutaj tego nie ma. Czy to na początku było dla mnie strasznie dziwne, bo jeździ się na tym twardo, no tak po mieście, takim super dziurawym mieście jak Montreal to w ogóle, ale szczególnie na tych krótkich miastowych trakach też są dosyć wygodne. W trasie się jeździ ok, nie czuć tego w prawie wcale, no pod warunkiem, że nie ma dziur. Dopóki nie ma dziur, jeździ się zawaliście. No ale no, czy to przez wzgląd na to, że tutejsze ciężarówki są wiele szybsze, czy to wiele szybsze, no bo właśnie to moje auto jest zablokowane na
104 km na godzinę, 65 mil na godzinę. Tutaj w Kanadzie dla ciężarówki mają ograniczenie prędkości 100 km na godzinę. W wielu stanach jest 65 mil na godzinę, pewnie dlatego też tak są ciężarówki tutaj blokowane. Więc moje idzie 104, dokładnie. Z drugiej strony jeszcze. Wracając do tematu tego zawieszenia, więc no, być może to jest kwestia właśnie tego, że te ciężarówki dużo szybciej jeżdżą i potrzebują takiej bardziej twardszego zawieszenia. Być może po prostu po amerykańsku lubią proste rozwiązania. Nie wiem czemu tak jest, tak wam tylko pokazuję, tak jest. Może ktoś z was, amerykańskich kierowców, mi wytłumaczy. W Europie oczywiście tak samo często można spotkać ciężarówki, które z przodu są na resora, ale jednak zdecydowana większość to, przyznajcie, są poduszki i jest bardziej miękko. Więc to jest tak. Skoro już mamy twardą machę, to sobie doleję płynu. Tutaj się dolewa płynu. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o płyn, wiecie, że co? To wiecie co? To, że mieści się go tutaj 7 litrów, więc jak tutaj bańki są 3,75 litra z płynem do szyb, to się praktycznie wchodzą. Więc fajnie, bo nie trzeba go tak w zimie, jak teraz widzicie, auto jest całe posolone, nie muszę go co chwilkę dolewać, tylko raz i wystarczy. No nie mam gdzie postawić, widzicie? Zostało co? Właśnie jak mi się wyświeciło, że mi się kończy płyn do mycia, nie do szyb, to brałam właśnie jedną taką bańkę 3,7 litra i zostało. Widzę, że muszę iść do magazynu i wziąć sobie płyn. Mam sama resztę, widzicie? Dobrze, idziemy dalej. Kolejna rzecz, która was z pewnością bardzo zainteresuje, to są akumulatory i to jest zasilanie i to jest prąd w tym aucie. Muszę to zrobić, czekajcie, przy zamkniętym. Tak, otworzone jest. Tak, tutaj takie są gumki, trochę jak w Skanii. Kamera. Się podnosi. No i popatrzcie, co tu mamy. Mamy tutaj akumulatory. Są zbiorniki powietrza oczywiście. Mamy tutaj akumulatory i zwróćcie uwagę, że mamy 4 akumulatory. W Europie mamy duże 2 akumulatory, które są połączone szeregowo, ponieważ mamy w europejskich ciężarówkach mamy instalację 24W, tutaj mamy 12V instalację. Więc tutaj, jak zobaczycie, mamy akumulatory, czy się nazywa?
Więc 4 akumulatory o mniejszej pojemności i są połączone, proszę Państwa, równolegle. Więc to jest chyba zdecydowanie ciekawostka. Tutaj jest zbiornik AdBlue. AdBlue tutaj to się akurat nazywa DEF, czyli Diesel Exhaust Fluid. Aj, no muszę zobaczyć. Diesel Exhaust Fluid i na pewno wszyscy znają historię Regeneration od Tigera. Europejskie Volvo tak samo. Muszą sobie robić regenerację, ale europejskie Volvo robią regenerację w czasie jazdy, a amerykańskie Volvo, europejskie powiedziałam, tak? Amerykańskie Volvo, gdy robią sobie regenerację, potrzebują stanąć, zatrzymać się. No dobrze, idziemy dalej. Jak pójdziemy sobie dalej, to mamy zbiorniki powietrza, nie powietrza, tylko paliwa. Moje zbiorniki mają jakieś 200 galonów, 200 galonów to jest mniej więcej, proszę Państwa, 8 litrów. I tutaj są jeszcze kłódki. Nic specjalnego w tych kłódkach nie ma, gdyby tak na nie popatrzeć. Kamera da mi, nie będzie tak biało. Chcecie mi słyszeć? Nic specjalnego by się wydawało nie ma w tych kłódkach, bo zwykłe, ale zwróćcie uwagę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o powietrzne, do hamulców, są takie same jak w Polsce, ale że tak powiem są, jak to powiedzieć, w tej chwili są jakby martwe, przez co można je zakładać zupełnie łatwiutko, podpinać te naczepy jedną ręką, bo jakby to powiedzieć, nie ma w nich tak jakby powietrza. Powietrze dopiero ja puszczam w ciągniku. W europejskich wersjach mamy tak, że te kłódki mają jakieś tam sprężyny i od razu jak się zakłada na kłódkę od naczepy, to od razu wypuszczane jest powietrze i przez to jest trudniej. Czasami młodzi kierowcy mogą mieć problem z założeniem kłódki. Trzeba się mocno zamachnąć, trzeba sobie wyrobić ten ruch. Jak się wyrobi, to nie ma żadnego problemu, ale na początku może być człowiek zmylony, jak to zrobić. Więc tutaj zdecydowanie o wiele łatwiej zakłada się taką kłódkę, bo tak powiedziałam, ujmę to w cudzysłowie, jest po prostu, nie ma w niej powietrza, więc zakłada się prościutko, raz, dwa, jedną rączką, bez problemu, wtedy się dopiero włącza powietrze w silniku, tak będziemy do środka, tam Wam pokażę. I zauważcie też, jeżeli chodzi o przewody elektryczne, że mam tylko jeden. No i popatrzcie, ile on ma pinów. Z tego co ja zaliczyłam wcześniej, to ma 7 pinów, prawda? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. 7 pinów. No i... A w europejskich ciężarówkach mamy 2 przewody elektryczne, każdy po ile ma pinów? 7, 8? A jeszcze dodatkowo do tego kabel ABS osobno. Więc to też jest kwestia tego tutaj, że naczepy mają tylko czerwone światła z tyłu i mają tylko w zasadzie jedno światełko do tablicy rejestracyjnej i tyle, także kierunkowskazy, światła stop, pozycyjne i tyle. Więc wszystko im się to mieści w tym jednym kablu. ABS też jest w zasadzie tylko podstawowy, nie ma mowy o jakimś żadnym EBS-ie czy jakichś innych systemach, także wszystko jest super proste i wszystko się mieści w jednej wtyczce. Po prostu tak. Czy coś chciałam z tyłu pokazać? Nie pomyślę. Nie pomyślę. Ale pokażę Wam auto dookoła, tak czy tak. Co mi się właśnie bardzo podoba tutaj w Kanadzie. U nas w firmie naczepy mają takie coś. U Rafała gdzieś na którymś filmie widziałam, że on to nazywa kocie oczka. Nie wiem, czy to jest oryginalne tłumaczenie nazwy, czy on sobie tak to nazwał, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale to jest urządzenie, które pokaże mi, jeżeli ciśnienie w oponie zacznie spadać. I to nie jest ważne, czy w jednej, czy w drugiej, bo jak widzicie, jest podłączona, jest to połączone i z jedną, i z drugą, tam, oponą z kołem, więc jeżeli ciśnienie w którymkolwiek kole zacznie spadać, to żółte zacznie się otwierać. No i to jest tak, i to jest super przydatne, bo czasami człowiek rano wstaje, wchodzi zestaw i patrzy, kurde, chyba mam kapciel na czepie. A czasami jest po prostu tylko takie złudzenie. Przez to też, że temperatura się zmienia i
i tak dalej, więc to czasami jest takie zwiedzenie, więc to bardzo pomaga. W naczepach też mamy takie rzeczy, więc to jest świetna sprawa. Och, właśnie, to jest też coś ciekawe, coś na początku bardzo się temu dziwiłam. Patrzcie, to są światła. To są jedyne światła w ciągniku. Także w zasadzie po bokach nic nie widać, nie? To są jedyne światła w ciągniku. Nie ma nic po bokach. To też było dla mnie bardzo. Także to jest od razu, wiecie, stacje, te światła pozycyjne, kierunkowskaz i w zasadzie tylko jedno światło cofania. I to jest wszystko. Kierunkowskazy są czerwone po prostu. Czy coś tutaj jest jeszcze takiego? Światła robocze mam dorobione. Jeżeli chodzi o siodło chyba... Te siodła są takie same jak i tutaj, no siodło jest przesuwane. Widzicie, można sobie przesuwać. Ja nigdy nie przesuwałam siodła, wiem, że w środku jest przycisk do tego, do przesuwania siodła, aczkolwiek nigdy nie przesuwałam, nigdy nie było takiej potrzeby. Podobno bardzo rzadko się zdarza, że potrzeba przesunąć siodło, ale się zdarza. No i jest. Dobrze. Chyba było tyle, idziemy do środka. Ale zimno. No, zimno, zmarzłam i teraz muszę nagrywać szybko. Z tego względu, że tutaj też jest zimno. Z tego względu, że nie mam tutaj wybasta. Nie ma tutaj ogrzewania. To przykręciłam kluczyki, z tego leci. Nie mam tutaj ogrzewania. Nie mam tutaj ogrzewania postojowego. I co więcej, powiem wam, że większość ciężarówek właśnie nie ma ogrzewania postojowego. I to jest, wiem, to jest super dziwne. Dla mnie to też jest dziwne. Aczkolwiek się do tego już przyzwyczaiłam się do spania na odpalonym silniku. No, nie pytajcie mnie czemu, bo ja też nie wiem czemu, no po prostu widać, tak mi się opłaca. Opłaca mi się po prostu zamawiać, opłaca mi się trzymać silniki odpalone. Całą noc, gdy jest zima, no ja tak sobie to tłumaczę po prostu, że mają tutaj z założenia, mają takie straszne mrozy, że jak jest minus 20, minus 30, to tak czy tak się nie gasi silnika. Lepiej, żeby sobie chodził, żeby tam gdzieś paliwo gdzieś troszeczkę nie zgęstniało, gdyby miało być kiepskiej jakości, więc no ale dalej są te okresy przejściowe, gdzie jest temperatura taka 0, czy jest 5 stopni, czy nawet 10 stopni, gdzie dalej wybasto jest potrzebne. No, nie ma wybasta, tak tutaj jest. Dopiero oczywiście można sobie zamówić te nowe ciężarówki, które tutaj przychodzą, już są podane z wybastem, ale ja tutaj nie wiem. Nie mam, nie wiem czemu, ale nie mam. Więc tak, to już mogę myślę ściągnąć. Może zostawię? Zostawię. Więc tak, tutaj są te, jakby to powiedzieć, no normalnie bym powiedziała, że ręczny. Tu brzmi. Powiedziałabym to normalnie, że ręczny. W zasadzie to jest ręczny, to jest hamulec, tutaj zresztą napisane, nazywane to jest parking brake, czyli hamulec parkingowy. Ale to jest trochę dla mnie bardziej jak zawór. Z tego względu, że, tak powiem, trzeba mocno wcisnąć, żeby on puścił. I jak się odpuszcza, to też trzeba mocno pociągnąć i też palce potrafi czasami oddać, więc teraz jest akurat zaciągnięty. To jest hamulec parkingowy do ciągnika, więc gdy chcę go spuścić, gdy chcę ruszyć, to po prostu wciskam. No i mogę jechać. Gdy jestem samym ciągnikiem, to mogę jechać. To już ściągnę. Może, bo to głupio wygląda. Chyba nie, tak się głupio czuję. A mogę wam powiedzieć, więc to jest tak po prostu, że jak sam jestem ciągnikiem, to po prostu tylko to wciskam i mogę jechać. Gdy jestem z naczepą, to tak. Tutaj wciskam i to jest, spuszczam hamulec ręczny ciągnika. A tutaj, jak włączam ten przycisk, ten, tylko teraz go nie mogę wcisnąć, czy mogę wcisnąć, ale będzie po prostu powietrze biło, to jest do naczepy i to jak wciskam, to dopiero właśnie wtedy, jak mam założone kłódki na naczepie, to wtedy powietrze idzie do naczepy. Wtedy zasilam powietrze naczepą i wtedy dopiero mogę ruszyć. Więc gdy ruszam z naczepą, to muszę wcisnąć i ten, wtedy i ten.
Teraz nie chcę wcisnąć, no bo nie mam naczepy. Więc wciskam ten, a z kolei gdy staję, to po prostu zaciągam ten i ten automatycznie też odskakuje, więc to jest takie, no inne zupełnie niż europejski, no ale takie jest. A tutaj jeszcze właśnie, co też niektóre mają, ciężarówki nie mają, tutaj jest hamulec do naczepy. Naczepy nie mam, ale używają go tutaj wszyscy kierowcy, gdy się podepnie naczepę, to sprawdza się, czy po prostu siodło się na pewno tam zablokowało dobrze. Sprawdza się oczywiście tam na siodle, czy się zamknęło, czy zaskoczyło, ale tak się jeszcze też sprawdza. Co jeszcze? Ja mam kartkę. Przecież godziny mam. Kolejną rzeczą, która jest inaczej rozwiązana tutaj niż w europejskim Volvie, czy w europejskich ciężarówkach, to jest, proszę Państwa, zawieszenie. W europejskich ciężarówkach mamy no, przeważnie jeden poziom jazdy. Volvo na przykład ma 3 poziomy jazdy, średni, czyli ten normalny, niski i wysoki. Wciska się po prostu przycisk albo do góry, albo w dół i na takim poziomie się zostaje. I wtedy auto nie daje, komputer nie daje żadnych sygnałów, że auto nie jest wypoziomowane. Oczywiście oprócz tego ma się pilota, którym sobie można regulować. Czy to sam tył naczepy, tył ciągnika, czy to jak się ma też z przodu poduszki, czy też z przodu. Więc można sobie balansować tym ciągnikiem jak się chce. Czasem, po co to się przydaje? No czasami są jakieś takie rampy pochyłe, czy jakieś takie podjazdy, gdy się jeździ z mega naczepą typu mega na niskich kołach w ciągniku, to jest super przydatne, bo wtedy dzięki temu można uniknąć uszkodzenia jakiegoś zderzaka, na przykład z przodu. Gdy się tego nie ma i ma się niski ciągnik i ma się właśnie naczepę też taką wysoką mega, no to idzie coś sobie albo balkon, albo te płyty jakoś trochę pozaginać, albo właśnie z przodu można uszkodzić plastiki. Tutaj natomiast ja w zasadzie nie mam żadnych opcji, mogę tylko je mieć normalnie i mogę mieć spuszczone powietrze, tak. Więc nie mogę iść w górę ani w dół i ustalać w określonym momencie, są opcje tylko dwie. Poziom jazdy i wypuszczenie powietrza całkowite z poduszek, z tyłu. Także teraz jak ja też stoję troszeczkę pod skosem, to spuściłam sobie powietrze, żebym nie leciała. I tak samo jest w naczepie właśnie rozwiązane. To jest ciekawe, że tak samo są naczepy rozwiązane. Albo dajesz powietrze, albo zabierasz całkowicie. Nie ma regulacji powietrza, że można sobie podnosić tę naczepę, ile tam się chce, mniej czy więcej, tylko po prostu wszystko albo nic i koniec. Dobrze, a teraz jeszcze pokażę Wam, udowodnię Wam to, że tutaj jest cała instalacja na 12 V. Jezu, 12 V. Tak, rozbierzemy, co to mamy. Nie mam śrubokręta. Wiem, że będziecie się śmiać z tego i ja się sama czuję dziwnie z tym, że nie mam tutaj sama się czuję dziwnie z tym, że nie mam tutaj młotka, śrubokręta, kombinerek, trytek nie mam, nic tutaj nie mam nic. Wiecie, po kilku latach jazdy na gabarytach, gdzie miałam wszystko, miałam swoją skrzynkę narzędziową, znaczy nie swoją, tylko od firmy, no wiadomo. Ponieważ co chwilkę było coś do robienia, takich rzeczy podstawowych, obsługowych, bo jednak naczepy otwarte zawsze mają coś do zrobienia, zawsze coś tam, szczególnie w zimie, gdzieś coś zajdzie, coś zepsuje i zawsze tam coś trzeba małego zrobić, coś trzeba i tak dalej. A tutaj wiecie co, nic nie mam, to jest dziwne, ale naprawdę nic nie mam. Teraz mogę rozebrać już chyba. Więc tak, ściągniemy to. Dobra, wyszedł i patrzcie tu. Widzicie? Na przekaźnikach? Na ręku nie pokażę Wam palcem, ale jak się wpatrzycie, to zobaczycie 12 V. Mało jest też, widzicie, ojej, mój wiatraczek biedny. Mało jest tych wszystkich bezpieczników, prawda? Porównując do europejskich ciężarówek, bardzo mało. Więc tak to tutaj wygląda wszystko. Ja się zepsułam, ale co to zarobi? Nie założę? No muszę też ja. Chyba ja.
idzie. Tak to idzie. Więc tak trzeba dać. No tak się nie zamykało, to się nie zamyka. Kurde. Tak, to zrobię. Nie mam do tego dojścia. Więc tak zostanie, tak zawsze tego używam. Tak strasznie nagrywałam tam w aucie, że wcale nie nagrałam, więc jeszcze raz wam teraz to rozrysuję. Teraz. Więc tak, w europejskich ciężarówkach mamy tak. Jeden akumulator. Plus, założmy tu minus. Tu mamy drugi akumulator. Dam tak samo, plus i minus. I teraz tak, one są połączone o tak razem. I tak. Tu jest 12 V, 12 V. No i to nam wszystko razem daje 24 V, bo przy łączeniu, proszę Państwa, szeregowym to się wszystko sumuje. Napięcia się sumują. A tutaj w tej amerykańskiej ciężarówce, amerykańskie ciężarówki mają tak, że mają 12 V, albo nie. To jest za mały akumulator. Więc zróbmy tak jeszcze raz. Minus, plus 12 V. Drugi. Trzeci. Czwarty. Minus i plus. I teraz tak, one są połączone równolegle, czyli tak, wspieramy wszystkie minusy razem. Minusy połączone są tu, plusy razem założymy tu. I dzięki temu mamy, proszę Państwa, dalej 12 V instalacji, ponieważ gdy łączymy akumulatory równolegle, to napięcie zostaje dalej takie samo. Także taka jest różnica. No, te akumulatory zapewne jak są mniejsze, mają też mniejszą pojemność. Nasze europejskie są większe. No i tak to wygląda w skrócie. I na koniec chciałam Wam pokazać tylko jeszcze coś, powiedzieć coś, czego nie powiedziałam w poprzednim filmu, co powinno być zawarte w poprzednim filmie, ale jakoś o tym zapomniałam, a mianowicie światło. W tym Volvie brakuje mi światła, bo tak, jest tutaj jedno światło, takie przy dachu, jakby to powiedzieć, które oświetla mi tylko tam. Ale to światło wcale nie sięga tutaj do kabiny, więc jeżeli potrzebuję czasami coś zrobić, gdy potrzebuję wyszukać coś tutaj, to już jest ciemno. I światła w kabinie są tylko jeszcze tutaj dodatkowe. W ogóle nie działa, widzisz, że szybko się spaliło. Więc brakuje mi jeszcze jednego światła tutaj właśnie w tej części pracowniczej, że tak powiem, bo jest ciemno. To światło, albo po drugiej stronie jest takie same światło, to jest za małe. Powinno być jeszcze tutaj coś dodatkowego, nie tylko do tej części sypialnej, ale też tutaj. A tak poza tym to widzicie, no, jest jeszcze fajnie. Jeżeli chodzi o te wszystkie różnice, to tak, co mnie najbardziej zaskoczyło jeszcze raz, no to oczywiście, no więc zawieszenie, prąd też, ludzie często mi tutaj nie wierzą, że tutaj to zawieszenie, ten prąd, instalacja jest rzeczywiście na 12 V, dlatego też odbierałam, dostawałam się do bezpieczników, żeby mi nikt nie zarzucił, a dlatego tak strzeliła, ktoś mi powiedział. Pokażę Wam w dodatku jeszcze tutaj. Widzicie? 12,4. Będę tam ładować do tutaj, że 14 max. No to jest to ostrzeżenie, że, znaczy nie ostrzeżenie, tylko pokazuje, że jestem bez powietrza. No dobrze, dla mnie pora się już zagrzać w końcu.
Mam zimno, strasznie zimno w aucie. No, więc co? Mam nadzieję, że Wam się film podobał, że Wy że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o tej ciężarówce, o amerykańskich ciężarówkach. Jeżeli możecie mi znacie odpowiedzi na niektóre pytania, na które ja sama nie znam odpowiedzi, czyli to Webasto, czyli to zawieszenie resory z przodu na przykład, czy też nawet to zasilanie 12V, to chętnie się dowiem od Was, bo jestem młodym kierowcą tutaj i nie rozumiem wszystkiego najzwyczajniej w świecie, więc czekam na Wasze komentarze. Jeżeli komentarze, tak. No i co, i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, bo jak widzę, że mnie subskrybujecie, to znaczy, że lubicie moje filmy i mnie to cieszy, i jak mnie to cieszy, że Wy lubicie filmy, to ja chcę tych filmów robić coraz więcej, więc jeżeli chcecie rzeczywiście oglądać coraz więcej filmów, to zapraszam do subskrypcji i zapraszam Was do kolejnego filmu z mojego Volva, który wypuszczę już niebawem. Także zapraszam Was i dziękuję za uwagę i do usłyszenia